Witajcie na kolejnej czarnej karcie Wielkopolski. Nieszczęść i tragedii zwykle się nie spodziewamy. Zaskakują nas one znienacka. Wtedy pojawiają się pytania, dlaczego i jak to się w ogóle mogło stać. Każde zdarzenie ma jednak swoją przyczynę, a jeśli nie widać jej na pierwszy rzut oka, należy jej dociec. Takie właśnie zadanie postawione zostało przed wyznaczonymi przez sąd ławnikami Jerzym Brelem i Adamem Bruchwickim, prowadzącymi śledztwo w sprawie straszliwego pożaru, który kilka dni wcześniej strawił dumę i chlubę poznańskiej archidiecezji. W nocy 30 września 1772 roku spłonęła najstarsza polska katedra, która była nie tylko miejscem religijnego kultu, ale i pomnikiem historii, miejscem spoczynku pierwszych władców Polski, a w jej wnętrzach zgromadzono wiele cennych przedmiotów i dzieł sztuki. Trwały przesłuchania osób związanych z budynkiem. Udało mi się dotrzeć do relacji Jana Młodzianowskiego, zeznającego 7 października, który zaliczał się, jakbyśmy dziś powiedzieli, do personelu technicznego i jak się zdaje, na tym etapie śledztwa był mocno podejrzany. Określa się go tu bowiem wprost jako oskarżonego. Jan miał 25 lat i mieszkał na Ostrówku. Od najmłodszych lat pomagał swojemu ojcu Filipowi, który był dzwoniarzem w katedrze, odpowiadał za prace ciesielskie, a także spełniał różne inne posługi. Jan w zastępstwie swojego ojca m.in. chodził na wielką wieżę kościoła nakręcać znajdujący się tam zegar tumski. Do jego obowiązków należała również obsługa dzwonów. Nie inaczej było przed katastrofą. Od niedzieli 27 września codziennie przez 3 dni miano dzwonić pewnemu zmarłemu mężczyźnie. Dzwony znajdowały się na 2 wieżach umiejscowionych od zachodniej strony kościoła i na każdą w tym celu chodziło kilka osób. Ostatnie dzwonienie odbyło się we wtorek 29 września około godziny wpół do 7 wieczorem. W ekipie Jana i Filipa był także niejaki Cugierski, kowal z Ostrówka, jego teść Walenty, kowalski uczeń Kazimierz, Michał Pomocnik od piwowara szymańskiego, a także lokaj od wielebnego księdza oficjała i kuchcik od wielebnego księdza sufragana, łącznie 8 osób. Na drugiej wieży dzwonił kościelny Józef wraz ze swoją grupą, której skład nie był jednak Janowi znany. Po wykonaniu roboty panowie zeszli i rozliczyli się w kościele z Józefem, który zapłacił im za oddzwonienie. Kowal i jego uczeń zostali jeszcze na wieży, kończąc pacierze. Jan udał się do domu, przebrał i poszedł na pobliskie Chwaliszewo, na piwo do Szymańskiego. Do lokalu zdążył przybyć przed nim kowal. Bawiła tam również spora część ekipy. Około 9 towarzystwo zaczęło się rozchodzić. Ojciec Jana poszedł spać do swojej izdebki, lokaj Wacław do swojej komory, a nasz bohater wstąpił jeszcze do mieszkającego tuż przy nich kowala i tam gościł u jego teścia Walentego. Następnie wraz z kowalskim uczniem poszedł spać na górę. W środku nocy obudził go jakiś dobiegający z zewnątrz hałas. Kiedy zorientował się, że to katedra Gore, obudził co prędzej kowala i obaj przybiegli pod kościół. Zgromadził się tam już tłum ludzi, ale świątynia była jeszcze zamknięta. W środku był już ksiądz zakrystian, ksiądz Florkowski i inni księża. Kiedy tylko otworzono drzwi, jedni rzucili się do gaszenia, a drudzy do ratowania wyposażenia. Jan pomagał wynosić ornaty i inne rzeczy z zakrystii. Takiej pożogi nie pamiętali nawet najstarsi mieszkańcy Poznania i okolic. Ognia nie udało się opanować. Zniszczenia były ogromne. Jak wspomniałem, historia katedralnego kościoła sięgała daleko w przeszłość. Na Ostrowie Tumskim, otoczonym przez wody Warty i Cybiny, kolejno stały 3 budynki. Najpierw starochrześcijańska bazylika, której kres położył nawrót pogańskich wierzeń i najazd Brzetysława, a następnie większa świątynia romańska, którą od około połowy XIV wieku zastąpiła gotycka budowla. I nas interesuje właśnie ta ostatnia. Oczywiście był to obiekt wielokrotnie przebudowywany, naprawiany i odbudowywany. Jego surowa wyniosłość z czasem została przytłoczona barokową estetyką, do której stopniowo dodano też elementy rokokowe i neoklasyczne, a pierwotny gotycki charakter przywrócono mu dopiero po II wojnie światowej, ale to nie kanał o architekturze ani o historii sztuki. Wróćmy więc do mrocznych klimatów. Można rzec, że był to budynek w nieustannym konflikcie z przyrodą. Jego umiejscowienie na wyspie, gdzie grunt był grząski i zdarzały się wielkie powodzie, przyczyniał się do ciągłych problemów z fundamentami, a co za tym idzie, również ścianami, filarami i sklepieniami. Wysokie wieże na płaskim, otwartym terenie stanowiły ulubione miejsce uderzeń piorunów, a wichury śmiało sobie poczynały, drąc miedziane dachy, zrzucając kopuły, a nawet przewracając wieże.
Naprawy były długotrwałe i kosztowne. Niestety często po zakończeniu takiego generalnego remontu w dość krótkim czasie następował kolejny kataklizm, jak na przykład pamiętna burza z roku 1725. W poniedziałek, 18 czerwca tegoż roku, po upalnym dniu, zerwały się o godzinie 7 wieczorem nad Poznaniem i szeroką okolicą niezwykle gwałtowne wichury i burze. Runęły wieże kolegiaty Świętej Marii Magdaleny i ratusza, dach i sklepienie kościoła dominikanów. Najsilniej zbudowane domy nie oparły się naporowi zawieruchy, zrzucone zostały liczne dachy. Ludność w przerażeniu uchodziła z domów. Wielkie spustoszenie spowodowała burza również w katedrze. Strącone zostały uwieńczenia i hełmy obu wież frontowych, po długich, kosztownych wysiłkach przed 2 laty odbudowane, strącony szczyt elewacji frontowej, poważnie uszkodzone dachy miedziane. Z obu dzwonów zegarowych jeden runął strzaskany na ziemię, drugi zmiażdżył dach i sklepienie kaplicy świętego Jakuba. Niezwykle niszczycielskie były 3 największe pożary świątyni. Prawdziwie czarne daty dla kościoła, które mogły przynieść mu ostateczne unicestwienie, to 30 lipca roku pańskiego 1622, omawiany w tej historii 30 września 1772 oraz 15 lutego 1945. Przyczyną pierwszej pożogi, która wybuchła w środku dnia o godzinie 15, było nieodpowiedzialne zostawienie w wieży południowej ognia przez 2, jak i ich określono, nicponiów, którzy dokonywali tam napraw. Powodem trzeciego – ostrzał w trakcie walk wyzwoleńczych o Poznań. A jaka była geneza naszego zapłonu? Wykluczono uderzenie pioruna, nie toczyły się żadne walki, nie prowadzono też prac remontowych. Budynek był w nocy zamknięty i nikt nie powinien się wtedy po nim pałętać. Szczegółowo przepytywano o wieczorne dzwonienie, aby ustalić, czy to przypadkiem wtedy nie doszło do zapruszenia ognia, który tlił się cichcem, aby dopiero nocą wybuchnąć z pełną siłą. Jan jednak zeznał, że jego grupa weszła na wieżę bez światła i tak też zeszła. Nie był pewien, czy osoby dzwoniące na drugiej wieży sobie nie przyświecały, więc odesłał śledczych z tym pytaniem do kościelnego Józefa. Kategorycznie podkreślił również, że jeśli chodzi o obsługę wieżowego zegara, to zawsze robił to w dzień i nie używał w związku z tym oświetlenia. Podczas prób gaszenia pożaru być może doszło do jakichś nadużyć, bo ławników interesowała kwestia, czy Jan lub jakieś inne osoby niczego sobie nie przywłaszczyły. Wypytywali też, czy Janowi wiadomo, aby ktoś miał w kościele jakieś swoje rzeczy. I tu chłopak zeznał coś ciekawego. Jak otworzono kościół, ja też poszedłem do zakrystii i pomagałem wynosić ornaty i inne rzeczy. I usługiwałem nic nie wziąwszy. O cudzych rzeczach, jeżeli które i czyje były na kościele, nie wiem, tylko słyszałem, że ksiądz Sankiewicz z bratem swym nad kaplicami miał mieć schowane i rzeczy wynosić. Powiadano mi o tym po spaleniu. Czyli kto z wieczora lub w nocy i do jakowych rzeczy chodził, wcale nie wiem. Ciekawe, przyznacie? Czy ktoś wykorzystał chaos pożaru, aby coś ukraść z katedry? Tego nie wiemy. Niestety wątek ten nie został rozwinięty. Poza tym trzeba pamiętać, że w takich okolicznościach zawsze szerzą się plotki i domysły. Póki co śledztwo nie przyniosło żadnych rezultatów. Ostatnia kwestia, kto i po co miałby nocą szukać czegoś w budynku, nie została wyjaśniona. Z braku innych tropów uczepiono się kwestii łapania gołębi siadających na gzymsach. Podobno naszemu Janowi udało się kiedyś dopaść młodego ptaka, który siedział sobie w wieży w dziurze pod zegarem. Było to za dnia, a upolowaną zdobycz Jan oddał księdzu Umińskiemu. Pół roku później także rozglądał się za ptakami, ale nic z tego nie wyszło. Najwyraźniej padło na niego podejrzenie o urządzanie rzekomych nocnych polowań. Jan zdecydowanie zaprzeczył, że chodził nocą na wieżę ze świecą, a także, że zastawiano tam żelazo na kuny. Być może coś było na rzeczy, a być może padł on ofiarą pogłosek. Chyba jednak niesłusznych. Posłuchajcie sami. Skąd by ten ogień wszczął się, ja wcale nie wiem. Wzięto mnie w poniedziałek na ratusz na Chwaliszewo i stamtąd tu przeprowadzono. Przed tym wzięciem powiadano i miano na mnie przypuszczenie, że ja to miałem zrobić i ksiądz Iłowiecki mi to mówił, ale ja, że się nie czuję i nie czułem w tym winny, nie uchodziłem. Moim zdaniem nasz bohater chyba rzeczywiście nic nie zrobił, bo trudno uwierzyć, że sprawca wobec ogromu katastrofy siedziałby sobie spokojnie na miejscu. Jak się to wszystko skończyło? Nie wiem. To jedyne świadectwo, jakim dysponuję. Nie wiem, czy Jan lub ktokolwiek inny został skazany. Z pewnością nie był jedyną przesłuchiwaną osobą. Pożar ten to wydarzenie, o którym współcześnie trudno znaleźć jakieś informacje.
Wiele stron internetowych i współczesnych opracowań drukowanych na temat poznańskiej katedry albo w ogóle o nim nie wspomina, albo prześlizguje się nad tematem, ograniczając się do stwierdzeń, że w wieku XVII i XVIII budynek spotkało wiele klęsk, lub co najwyżej podaje lakoniczną wzmiankę o dacie wydarzenia, najczęściej bez szczegółów. Niekiedy można znaleźć informację, że pożar został spowodowany lekkomyślnością kościelnego, który pozwolił chłopcom szukać gołębi ze świecą na wieży, lecz trudno stwierdzić, czy to prawda, czy tylko zapisana w ogólnej świadomości miejska legenda. Wersję z gołębiami całkowicie podważa ksiądz Józef Nowacki, autor monumentalnego dzieła Dzieje archidiecezji poznańskiej, którego pierwszy tom poświęca właśnie kościołowi katedralnemu. Powątpiewa on, aby ktokolwiek pozwolił na coś tak niebezpiecznego, jak urządzanie sobie nocnych polowań z zapaloną świecą, a po drugie kwestionuje miejsce zarzewia pożaru. Według niego nie wybuchł on na wieży, ale na najwyższej kondygnacji budynku tuż pod samym miedzianym dachem. Oto fragment jego książki. Przyczyna pożaru nie jest znana. Przesłuchano wówczas służbę kościelną, lecz dochodzenia pozostały daremne. Pożar nie powstał bynajmniej w wieży. Swoje twierdzenia oparł na kościelnych dokumentach, bowiem te dramatyczne wydarzenia zaprotokołowano, rzecz jasna, w aktach kapitulnych. Nieszczęście największe kościoła katedralnego. Mianowicie po godzinie 3 po północy pojawił się ogień na szczytach dachów miedzianych strony wschodniej i zapalił cały górny dach nad prezbiterium wraz z 3 wieżami. Płomienie zajęły drewniane pod miedzianym dachem wiązania w całym kościele do tego stopnia, że nie było żadnego dojścia, by pożar ugasić. Siłą własną i wichru wschodniego płomienie przerzuciły się także na drugą stronę dachu ku zachodowi. Spaliły najpierw posąg Zbawiciela i apostołów, po czym drewniane wiązania w wieżach i same wieże obróciły w popiół oraz dzwony. Jeden wielki świętego Benedykta, drugi świętego Pawła i 3 inne codziennego dzwonienia wraz z zegarem i 2 jego dzwonami i po większej części je stopiły. Także organy, rzadkiej okazałości w tymże królestwie, i ołtarz wielki wraz z stallami prałatów i kanoników obróciły w popiół. Tak więc ten kościół, dzieło 7 stuleci, chluba i ozdoba całej diecezji, artystyczną swoją budową, ledwo której innej świątyni tegoż królestwa ustępujący, obrócony został w zgliszcza. Pozostały boczne ściany i sklepienia, poważnie przeżarte pożarem. Dodatkowo z listu kapituły do biskupa Andrzeja Stanisława Młodziejowskiego dowiadujemy się, że spłonęły także prawie wszystkie kaplice wraz z zakrystią i kapitularzem. Relacja Franciszka Grochowskiego, notariusza, który oczywiście także był duchownym, zapisana w księdze konsystorskiej, można rzec na świeżo, bo już 3 października podaje identyczny przebieg zdarzeń, czyli pojawienie się płomieni na najwyższej kondygnacji pod dachem, a potem ich przerzut na wieżę. Podobno największy dzwon nie uległ stopieniu, jak pozostałe, ale spadł, przebijając 3 dębowe rusztowania i 2 sklepienia, żeby ostatecznie roztrzaskać się na samym dole na podłodze skarbca. Relacja potwierdza, że ogień, strawiwszy górę, rozprzestrzenił się w dół i obrócił w perzynę kaplicę, ołtarz i organy. Jak wyraził się autor tej relacji, zostały same mury zakopcone i sklepienia rozpalone, mocno w niektórych miejscach porysowane. Oczywiście próbowano gasić pożar, ale ówczesne możliwości nie miały szans z już na dobre rozszalałym żywiołem, tym bardziej, że ognisko pożogi znajdowało się wysoko, w miejscu mało dostępnym. Płomienie dosłownie pożarły wszystko, czego dosięgły. Udało się za to uratować część wyposażenia, między innymi srebra kościelne. Ocalały także archiwa i budynki wokół katedry. Ksiądz Józef Nowacki uważa, że błędną hipotezę o gołębiach utrwalił w 1838 roku, a więc grubo ponad 60 lat po pożarze, Józef Łukaszewicz. W tomie 2 obrazu historyczno-statystycznego miasta Poznania w dawniejszych czasach podaje on właśnie taką wersję, że pożar wybuchł na wieży i powstał na skutek szukania gołębi przez chłopców z zapaloną świecą, na co pozwolenia miał udzielić nieroztropny kościelny.
Warto zauważyć, że sam autor, Łukaszewicz, podając przyczynę, używa słowa podobno. Nie wspomina też nic o ukaraniu, czy to kościelnego, czy któregoś z owych chłopców. Prawdopodobnie więc żadna osoba nie została pociągnięta do odpowiedzialności. Ksiądz Nowacki z kolei, biorąc pod uwagę prawdziwe miejsce początku pożaru, snuje takie domniemania. Robót przy dachach nie było wówczas żadnych. Powstaje więc wniosek, iż w najwyższych kondygnacjach świątyni, pod samym dachem, mógł powstać pożar tylko na skutek nieostrożności niepowołanych intruzów lub złośliwego zamachu. Nie wyjaśnia wszakże, cóż to mogli być za intruzi, jak się dostali do budynku oraz co tam praktycznie na strychu robili, lub kto i dlaczego miałby być domniemanym zamachowcem. Na koniec Nowacki cytuje protokół z 1816 roku, który stwierdza, że przyczyna tego tragicznego zdarzenia nikomu nie może być znana jak tylko samemu Bogu. Jak było naprawdę? Pozostanie zagadką. Być może w zakamarkach Archiwum Państwowego albo diecezjalnego leżą jeszcze jakieś dokumenty, które mogłyby rzucić na to zdarzenie więcej światła. Być może ktoś z Was zetknął się kiedyś z tym tematem, a może macie własne teorie? Chętnie poczytam w komentarzach. Zniszczona świątynia nie została pozostawiona sama sobie. Kolejny raz podjęto się żmudnej odbudowy, która trwała długo i pochłonęła zawrotne sumy. Proces utrudniała sytuacja, w jakiej znalazła się Rzeczpospolita. XVIII wiek i tak był okresem ogólnego zubożenia ludności, a teraz dodatkowo Prusacy, którzy okupowali Poznań od października 1771 do grudnia 1773, ściągali od kapituły niemałe kontrybucje i grasowali w najlepsze w dobrach kościelnych. Kiedy opuścili Poznań, ich miejsce zajęli ponownie Rosjanie aż do 1775. Dla oszczędności starano się odzyskać i wykorzystać jak najwięcej materiałów, które jako tako wyszły cało z pożogi. Dzieło odbudowy przeciągnęło się na przeszło 30 lat. Przyczyniła się do tego kolejna katastrofa, która nastąpiła w momencie, gdy prace były już zaawansowane. 3 marca roku 1790 zawalił się szczyt odbudowanej wieży południowej. Spadając, zniszczył kaplicę świętej Apolonii i świętego Jana Kantego, przebił sąsiednie partie dachu wysokiego i sklepienia nawy głównej i bocznej, zniszczył ołtarze, sarkofag królewski i grobowiec biskupa lubrańskiego, chór organowy i skarbiec. Jednak koniec końców kościół został doprowadzony do porządku i odzyskał swój blask. W odbudowanej postaci dotrwał aż do końca II wojny światowej. Na tym kończę tę niedługą, lecz pełną zwrotów akcji historię zbrodni, której ofiarą padła szacowna świątynia, a sprawcy pozostali niewykryci i bezimienni. Jeśli kiedyś będziecie w Poznaniu, koniecznie zajrzyjcie na Ostrów Tumski, do katedry. Pozwiedzajcie, poznajcie jej tajemnice, sprawdźcie, czy gołębie odwiedzają ją jak kiedyś. W kolejnym odcinku będziemy szukać Łysej Góry w okolicach Ponieca i poznamy smutny los, jaki spotkał wiedźmy z Pawłowic.